Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW M850i Gran Coupe. Rok temu, czyli w 2018 roku, BMW wskrzesiło do życia serię 8. Wówczas wiele osób mylnie stwierdziło, że nowa 8 to następca kultowej już dziś serii 8, produkowanej w latach 1989-1999. Nic bardziej mylnego. Nowa 8 to następca serii 6, czym najlepszym potwierdzeniem jest model, przed którym stoję. BMW serii 8 Gran Coupe. Bo to właśnie seria 6 Gran Coupe zapoczątkowała modele z rodziny Gran Coupe. Dziś mamy już 2, 4 i właśnie 8 Gran Coupe. Jeśli myśleliście, że 6 Gran Coupe jest piękna, to co powiecie na 8? Cudo! W moim odczuciu to najpiękniejsze BMW obecnie produkowane. Bandzior, no taki przypakowany fit bandzior. No coś pięknego. Ten fit garnitur to zasługa pakietu M, w który to oczywiście wersja M850i ma w standardzie. Jeszcze specjalnie zdjąłem rejestrację z przodu do samego nagrania statycznego auta, żeby podkreślić jego agresywny przód. To, co również uwielbiam w odmianach Gran Coupe, to efektowne drzwi bez ramek. Cudo. A jakby tego było mało, to w opcji jest dociąganie drzwi. Ale nie byłbym sobą, gdybym się do czegoś nie przyczepił. 8 Gran Coupe, podobnie jak i 6 Gran Coupe, to sedan. I moim zdaniem to źle. Lepiej jakby to był liftback. Po pierwsze, liftback jest znacznie bardziej praktyczny, a po drugie, linia bagażnika psuje w moim odczuciu delikatnie tylna część nadwozia. To cięcie na boku nie do końca mi się podoba, ale być może to kwestia gustu. Karygodne za to jest w aucie z magiczną literą M w nazwie stosowanie atrap wlotów, a raczej wylotów powietrza. Kompletnie tego nie rozumiem. Dobrze, że wydech nie jest atrapą, a i takie kwiatki w tej klasie już są niestety znane. Ale pomimo tego cięcia oraz atrap, wciąż uważam, że 6 GC to przepiękne auto. Warto zwrócić uwagę na reflektory, które są w technologii laserowej. Tak jest, to już nie jest LED, tylko laser. Jakość w nocy jest absolutnie genialna, ale to oczywiście nieco kosztuje. A dokładnie wymaga dopłaty 9578 zł. Ale warto. Tak jak mówiłem wcześniej, 8 Gran Coupe to sedan. Stąd też otwór załadunkowy nie jest specjalnie duży. W sumie to kufer też nie jest zbyt wielki, a jego pojemność to 437 litrów, czyli o 17 litrów więcej niż w coupe. Wartość tą można jeszcze powiększyć poprzez złożenie tylnej kanapy. Szkoda tylko, że w bagażniku mamy jedynie 2 miejsca po bokach, gdzie możemy wrzucić małe przedmioty. Zabrakło mi haczyków na zakupy czy gniazda pod zapalniczkę. Oczywiście przewagą odmiany Gran Coupe nad coupe jest ilość miejsca z tyłu. 8 Gran Coupe jest dłuższa o 23 cm, a rozstaw osi wzrósł o 20 cm. I to czuć z tyłu. Ja, przy swoim wzroście 186 cm, mieszczę się z tyłu i nie dotykam głową dachu. Co prawda mam dosłownie centymetr wolnej przestrzeni, ale się mieszczę. Co ciekawe, BMW podkreśla, że jest to model 4+1 i faktycznie nie wiem, jak ta piąta osoba miałaby się wygodnie zmieścić na środku tylnej kanapy. Tam jest wielki tunel oraz brak zagłówka. Piąte miejsce jest typowo awaryjne. W tylnym tunelu mamy możliwość operowania klimatyzacją, a także podgrzewaniem miejsc. Z boku natomiast operujemy roletami, zarówno bocznymi, jak i tylnymi. Jazda z tyłu jest bardzo wygodna, chociaż zabrakło mi możliwości pochylenia oparcia tylnej kanapy. Ale wtedy pewnie bagażnik byłby jeszcze mniejszy, więc może i to dobrze. Z przodu witają nas fotele z rogiem M, które są niesamowicie wygodne. Naprawdę, świetne stołki. Żałuję jedynie, że logo M nie jest podświetlane, ale rozumiem, że jest to zarezerwowane dla prawdziwej M-ki. Z przodu oczywiście wszystko jest regulowane elektrycznie, z pamięcią, wentylacją, podgrzewaniem czy masażami. Jest wszystko. Pora na deskę rozdzielczą, która robi wrażenie. Robi wrażenie przede wszystkim jakością materiałów oraz spasowaniem. Poważnie, to jest najwyższa klasa, a wszystko jest genialne. To, co mnie jednak mocno irytowało, to palcowanie się. Niemal każdy element się okropnie palcuje, co doprowadzało mnie do szału. Czekam wreszcie na materiały, które się nie palcują, bo to jest okropne. A no i plastiki Piano Black też się łatwo rysują i to też nie jest fajne. W serii 8 jest też już nowy iDrive 7 generacji, który bardzo mocno zmienił się w porównaniu do poprzednika. Początki są naprawdę ciężkie w obsłudze, ale jak już spędzimy w aucie parę godzin, to będziemy nim operować naprawdę sprawnie. Podoba mi się jakość ekranu dotykowego i szybkość przyłączenia pomiędzy aplikacjami. Praktycznie nie ma opóźnienia. Brawo BMW! Są też gesty, których jest naprawdę sporo, w zależności od aplikacji. Ja akurat nie jestem tego zwolennikiem, wolę jak się 2 ręce trzyma na kierownicy, a nie macha nimi. Wygląda to, jakbyśmy mówili do naszego auta językiem migowym. Troszkę dziwne. Drugi ekran jest zamiast zegarów
i zmienia on nieco swoją szatę graficzną w zależności od trybu jazdy. Na ekranie też możemy mieć wyświetlane różne dane w zależności od naszych upodobań. To, co mi się nie podoba w zegarach, to motyw, który moim zdaniem wygląda niczym z gry komputerowej. Szkoda, że nie można tego zmienić na przykład motyw bardziej tradycyjnych zegarów nawiązujących do poprzedniej generacji BMW. Aha, i nie przejmujcie się tymi światłami czerwonymi na górze. To sensory, które wychwytuje tylko matryca kamery, a są one odpowiedzialne za wykrycie naszego zmęczenia i koncentrację. Aha, byłbym zapomniał. Jest jeszcze jeden ekran na kluczyku. Tak jest. Patrzcie na ten wielki kluczyk, który pozwala nam na kontrolowanie np. ogrzewania postojowego czy parkowania za pomocą kluczyka, bez wsiadania do samochodu. Nieźle. Chociaż kluczyk jest tak duży, że mało praktyczny, ale na szczęście w zestawie mamy zwykły kluczyk. Jest też jeszcze ciekawostka, bowiem auto możemy otwierać za pomocą telefonu. Wystarczy posiadać funkcję NFC i zainstalować aplikację. Niestety ja mam stary telefon, który nie jest wspierany, więc Wam nie pokażę, jak to działa. Peszek. To, co jeszcze nie do końca mi pasowało do wnętrza auta z logiem M, to ta kryształowa gałka zmiany biegów oraz kryształowe pokrętło. Same detale cudowne, ale po prostu nie pasują do odmiany M, która ma być stricte sportowa, a nie taka luksusowa. Ale na szczęście to też jest opcja. Pod względem praktycznym wnętrze 8 Gran Coupe oferuje zamykany schowek z ładowarką indukcyjną, gniazdem pod zapalniczkę, 2 miejscami na napoje oraz złączem USB. Trzeba też pamiętać, że w całym aucie znajdują się już złącza tylko typu C. Dalej w podłokietniku mamy spory schowek z dodatkowymi złączami. Przed pasażerem jest oczywiście też schowek, chociaż niezbyt duży. W drzwiach natomiast też będzie ciężko zmieścić dużą wodę, ale w takim aucie to w zupełności wystarczy. No dobra, ale pora na to, co tygryski lubią najbardziej. Silnik. W tym momencie Gran Coupe może występować z jednym z 3 silników. Jest jeden 3-litrowy diesel o oznaczeniu 840D oraz 2 benzyny. 840i, czyli 3-litrowa benzyna oraz testowane M850i, czyli podwójnie doładowany V8 o pojemności 4,4 litra. A jest jeszcze jedna odmiana, M8 Gran Coupe, która ma ten sam silnik co testowane M850, z tą różnicą, że tam jest 600 albo i nawet 625 koni. W testowanym M850 jest zaledwie 530. Oczywiście to zaledwie to ironia, bo auto i tak jest bardzo, ale to bardzo szybkie. Od 0 do 100 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. To nie jest wolne auto. Czas przyspieszenia od 100 do 200 poniżej 9 sekund. To też robi ogromne wrażenie. A pamiętajcie, że auto waży ponad 2 tony. Kosmos. No i do tego ten dźwięk. Posłuchajcie sami. Najpierw wydech jest w zwykłym trybie, a po chwili przestawiam na tryb sport. Stąd też różnie ryczy. Zresztą jak się dobrze wsłuchacie, to słychać jak się otwierają klapki. No przyznacie, że warczy i strzela genialnie, co również robi podczas jazdy. To jest to. Chociaż stare 650i też brzmiało bardzo dobrze, a nawet nie wiem, czy nie bardziej rasowo, tak mniej sztucznie. No ale tu już jest kwestia gustu, bo moim zdaniem 850i również brzmi genialnie. I co ciekawe, pomimo iż auto jest tak szybkie i mocne, to wciąż ma w miarę akceptowalny apetyt na paliwo i jest naprawdę komfortowe. Najpierw spalanie. W mieście da się zrobić 15-16 litrów, co uważam za dobry wynik. Starym 650i Gran Coupe nie potrafiłem zejść poniżej 18 litrów, a było słabsze, wolniejsze i nieco lżejsze. W trasie przy 140 auto pali około 11 litrów, co chyba też jest dobrym wynikiem. Mamy ponad 500 koni i 2 tony. No musi przecież coś pić. Tak jak mówiłem, auto też jest zaskakująco komfortowe i to pomimo 20-calowych kół z oponami typu Run Flat. Brawo BMW. Brawo też za zwrotność, czego zasługą jest tylna oś skrętna. Samochód ma ponad 5 metrów długości, a manewruje się naprawdę bardzo łatwo i bez problemu wszędzie się złamiemy, żeby zaparkować. Nie mówiłem tego jeszcze, ale M850i występuje tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła, co znacznie poprawia nasz start ze świateł, no i oczywiście bezpieczeństwo. Nie jest to jednak ten sam napęd co w odmianach M, który możemy przepiąć na auto tylko tylnonapędowe.
W ogóle M850i to nie jest prawdziwy M, to nie jest M8, co jest raczej jasne, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem stawianie literki M nie powinno mieć tutaj miejsca, bo to nie jest rasowe i agresywne auto. Ale rozumiem, że dziś M jest już taką marką, że wystarczy jej emblemat przy produkcie, żeby się lepiej sprzedawał. Coś pewnie w tym jest. Ale jeśli oczekujecie takiej brutalnej agresji, precyzji i brzytwy, to musicie pewnie kupić M8. M850i to też jest sportowiec, ale bardziej taki na pokaz. Potrafi pokazać pazur, ale nie aż taki jak M8. Ale żeby pokazać pazur w M850i, musimy ją przestawić w odpowiedni tryb, zarówno auta, jak i skrzyni. Warto pamiętać, że jak ustawimy tryb auta na sportowy, to skrzynia wciąż zostaje w zwykłym ustawieniu. W sumie dziwne, bo też powinna się przestawić w sporta. Różnica w reakcji na gaz jest ogromna pomiędzy sportem a eko. Jazda M850i sprawia ogromną przyjemność dzięki osiągom, dźwięku V8 oraz pracy zawieszenia i układu kierowniczego. Chociaż ten ostatni, moim zdaniem, był bardziej precyzyjny i bezpośredni w 6 Gran Coupe, a w 8 jest jakoś tak momentami sztucznie, ale mimo to 8 prowadzi się nieźle. No i wzbudza wszędzie ogromne zainteresowanie, co mnie w sumie nie dziwi. Wygląda zjawiskowo. Pora na cennik. Podstawowe Gran Coupe z silnikiem 40i i napędem na tył kosztuje 432 600 zł. Za testowaną mocniejszą benzynę M850i przyjdzie nam zapłacić minimum 577 200 zł. Testowany egzemplarz miał jednak parę bajerów, które podniosły tę cenę o ponad 150 000 zł i przekroczył 700 000 zł. Czyli niemal tyle, co w podstawie M8 Gran Coupe, którego cennik startuje od 732 700 zł. A co z konkurencją? W moim odczuciu konkurencją dla 8 są takie auta jak A7, Mercedes AMG 4Door czy Porsche Panamera. Chociaż z Porsche bym jednak nie porównywał, wciąż moim zdaniem nieco inna klasa, nieco wyżej od Audi, BMW czy Mercedesa i jest znacznie droższe. W ogóle ciężko nawet Mercedesa porównać, bo 4Door w odmianie 53 AMG ma rzędową szóstkę i 435 koni, a potem jest już AMG 63 z V8 i mocą 585 koni, a to już jest konkurencja dla M8. W Audi jest jeszcze gorzej, bo tam sportowa odmiana S7 ma teraz diesla. No nie ma lekko. Nowe BMW serii 8 w odmianie Gran Coupe to najpiękniejsze nowe BMW. Tym samym jest też jednym z najbardziej zjawiskowych nowych BMW. Ale co ważne, nie robi tego w ostentacyjny sposób. Jest brutalnie eleganckie, zarówno w swoim wyglądzie, jak i osiągach. Jakość wykonania oczywiście jest również na bardzo dużym poziomie, tak samo jak i cena. Jest drogo. Ale to klasa premium i to nikogo nie powinno dziwić. Kawał pięknego i bardzo dobrego samochodu. Chociaż momentami nieco sztucznego.